Jo, patrzcie kto tu wrócił. Miło was widzieć. Miło. Ciebie pewnie też, przynajmniej mi. Wróciła Ala, moja kochana. Nie wiem kto tu bardziej wrócił w sumie, ale dobra, powiedzmy, że to ja wróciłam. Ja tu czekałem biedny na nią w Polsce, zanim ona sobie wróci z wakacji. Tęskniłem strasznie, ale się doczekałem, to jest najważniejsze. No, a tak naprawdę no nie widzieliśmy się miesiąc czasu. To jest bardzo długo. No i super, czeka nas naprawdę świetny czas w Polsce. Jesteśmy aktualnie na weekendzie w Warszawie. Dzisiaj mamy zamiar właśnie porobić parę fajnych rzeczy, gdzieś się wybrać na imprezkę. Przyznam szczerze, że w stolicy jeszcze nie imprezowałem nigdy. Pewnie wpuszczamy wielu z was. Tak, dzisiaj. Na pewno. W ogóle pozdrawiam wszystkich tych, których już widziałem. Naprawdę fajnie wszystko, fajnie to odbieram i fajnie, że ludzie mnie dobrze odbierają, to jest naprawdę super. Tylko współczuję Dawidowi, jak ze mną chodził wszędzie i robił zdjęcia. Fotograf. Mój fotograf prywatny. No ale cóż, wiedział jak jest. Trudno. No i co? Dobra, zaczynamy weekend w Warszawie. Myślę, że to będzie ciekawy odcinek. Jesteśmy właśnie pod Interkontynentalem. Mamy zamiar sobie wjechać właśnie na górę, na Pałac Kultury. Nigdy tam nie byłem. Ala, tu byłaś jeść? A też nie byłaś. No to świetnie. Pałac Kultury, ale nigdy nie wiedziałam, że no. Wakacje w Polsce. Zwiedzanko. Pogoda nam się tu układa po prostu tak perfekcyjnie, że jest szok. Lekkie zmiany za rok. Czy akurat wiatr mi rozjął moje grzyby? Tak, Ala ma grzywę. Ja usunąłem moje siwe włosy, brody. Jest dużo lepiej zdecydowanie. No, że pewnie parę osób się nie może przyzwyczaić, ale to tak jestem bardzo zadowolony. Gdzie musimy iść? Na przejście dla pieszych. Aha. Jestem przyzwyczajony, że się przejściami przechodzi. No, w Tajlandii. Teraz się przechodzi gdzie się chce. I jest najlepiej. Dzisiaj w ogóle plan mniej więcej jest taki, żebym sobie wyczyścił kamerę, to po pierwsze. O właśnie. A drugi plan jest taki, żeby pójść wieczorem nad Wisłę, na jakieś schodki, ale mówię, że podobno bardzo fajnie tam jest. Ja uwielbiam klimat. Tak. A później gdzieś pójdziemy na jakąś dyskotekę, gdzie to się jeszcze okaże. Ile tam wejście kosztuje w ogóle, wiesz? Nie wiem, ale... Ciekawe. 50. O. Ostatni raz tutaj byłem... Kiedy właśnie? Wczoraj. Nie no, nie licząc wczoraj. To chyba jak miałem walkę na fejmie. Na konferencji tu byłem. Albo na walce. Nie, na walka nie wiem. W Warszawie była? Nie, w Łodzi. To na konferencji fejmu tu byłem. Tam są złote tarasy. Kurde, akurat drzewo teraz zasłoniło. Czekajcie, czekajcie, zaraz będzie dobrze. Warszawa centralna. Ja nie wiem, czy w złotych tarasach w ogóle kiedyś byłem. O, macie. Złote tarasy. A ja widziałem, jak wychodziła ze złotych tarasów wtedy. Mogliście widzieć moją super rolkę z Alicją. A jak nie, to polecam. Poszła wiralowo. Na Facebooku 1,5 miliona wyświetleń. Masakra. Jak w każdym odcinku, który teraz robię, oczywiście muszę was zaprosić na mój obóz, który organizuje, znaczy nasz obóz, mojego brata i Przemka. Organizujemy go 28 sierpnia do 11 września. Zapraszamy serdecznie na Phuket, klub Bang Tao, obóz Muay Thai i MMA. Każdy znajdzie coś dla siebie, także polecamy serdecznie. Siema, siema! Piotruś obecny w Polsce, także za niego coś nagrywam. Mniej więcej tak to tutaj wygląda. Jesteśmy w Bang Tao, tutaj gdzie organizujemy następny obóz. Ten robił Muay Thai. Teraz w ogóle odwrócę kamerę i wam mniej więcej pokażę, jak to tutaj wygląda. Pozdróweczkę. Jest James. Jest Paweł. Lecisz, ziomuś, lecisz. Tu jest salka od Muay Thai. Tutaj są tarcze. Tu dzieciaczki coś robią. Razem pokażę, jak wygląda MMA. Jest George Hickman. Jest Frank. Trenerzy od MMA, od wrestlingu. Dobrze. Czekają na was. No, także mówię.
będzie zajebiście, jak tutaj każdy z was trafi, nie? Marta, powiedz jak wrażenia w Bangtao, co się dzieje? Świetnie, robiłam teraz sparring z zawodniczką tej wielkiej federacji. 2 razy ją obaliłam, ona mnie ani razu, naprawdę jestem z siebie dumna. Dobra, lecisz dalej. Lecę dalej. No a tutaj MMA i sparingi. Też dosyć fajna grupa. Także każdy znajdzie coś dla siebie, o tak. Zajęcia w ciągu całego dnia są od rana do wieczora, od poniedziałku do soboty. Aha, no i po treningu jest tutaj trochę takich fajnych, klimatycznych barów zaraz na samej plaży Bangtao. Dosłownie 100 metrów, 200 oddalonych od salki, także no, chyba spoko, nie? Technika demonstrowana przez Kruj J. Jeden z legendarnych trenerów. Dużo zawodników przeżywał w swoim życiu, dużo walk. Dużo trenerów po tej boksu właśnie tam. No, także jeszcze raz, czekamy na was. Mam nadzieję do zobaczenia w Phuket. Pozdrowionka, cześć! I oczywiście polecamy naszego e-booka Nasza Tajlandia. Tak jest. Zarobista, na pewno nie będziecie narzekać i to jest dodatkowe wsparcie dla naszej przyszłej podróży, ale szczegóły poznacie wkrótce. Albo później. Później chyba, bo się nie chcemy wygadać. Także szczegóły, Tak się wygadasz. szczegóły poznacie... Każdy chce za Piotrka i tak wie, że on się wygada. Wcale nie. Szczegóły poznacie w swoim czasie. I w tym, kiedy ty się wygadasz. Przypadkowo się może zdarzyć tak, że na live się zamotam. A w ogóle live właśnie fajnie by było zrobić. Zrobimy w któryś dzień live'a. No. Mój pierwszy raz w Pałacu Kultury. Wow. No niestety, musimy sobie odpuścić. Kolejka, jak Jest nie wiem tak, co. no nie, to jest straszna kolejka. Słaby czas, 15 w piątek, to tak trochę nie przemyśleć. No ale jak przyjdziemy tu na przykład jutro albo... Wiem, ale mogliśmy wcześniej niestety. To też będzie. To polecamy wam, żeby jak ktoś planuje, chociaż w sumie większość osób pewnie będzie przyjeżdżało na weekend. No, na pewno, no. Nie wiem, no postaramy się to jutro zajść, bo ja naprawdę bym chciał wyjechać na górę i zobaczyć, no bo nigdy nie widziałem. Także to może być naprawdę spoko. A teraz idziemy po co te tarasy, później jeszcze gdzieś indziej na jakiś obiad. I tak będziemy jeździć od miejsca do miejsca. I wam pokazywać, co się dzieje. W centrum ludzi jest wszędzie pełno. Mimo tego, że jest piątek, weekendy naprawdę musi być fajne. Idziemy teraz zobaczyć właśnie do tych tarasów. Wbijamy. A wiecie co mnie jeszcze zastanawia do ludzi, którzy na przykład tu imprezowali albo mieszkają tutaj, gdzie najlepiej iść w Warszawie najprawdopodobniej. Wiadomo, że ten odcinek będzie w niedzielę, ale chciałbym wiedzieć na przyszły raz. Także piszcie, gdzie najlepiej lubicie się bawić w Warszawie. Fajnie to jest zrobione. No ładnie, bardzo ładnie. Nie ma chyba lepszych miejsc jak bary mleczne. Nie dość, że pyszne jedzonko, to jeszcze tanie. No oczywiście nie tak pyszne jak u mamusi, ale też dobre. Pokażę wam to miejsce. Jesteśmy centralnie przy Pałacu Kultury. Tutaj jest. Tutaj jest Intercontinental, a tu jest ten bar mleczny. Bardzo polecam. No jedzenie było tak pyszne I tanie. i bardzo tanie. No ile? Po 20 zł za osobę 20 zapłaciliśmy. zł za osobę, a naprawdę prima sort. Petarda. Przyszliśmy właśnie na schodki, nad Wisłę. Piwka kupione i tu zaczynamy naszą imprezkę. Wow. Ludzi trenuje. No. Niektórzy na piwko, a niektórzy na trening.
Ja akurat jestem dzisiaj w tej pierwszej ekipie. Robię go capoeirę, tańczą. O, patrzcie, to nawet plaża na jakiejś barce jest zrobiona. Fajnie. Ile ludzi. Fajnie klimatyczne miejsce. Akurat zachodzik się robi. Świetne miejsce, żeby sobie rozpocząć imprezkę, naprawdę. Bardzo mi się to podoba. Pierwszy raz jestem i naprawdę jest bardzo ładne. Naprawdę dobra miejscówka tu jest. A i nie śmiejcie się z koloru mojego tego, bo to jest pierwsze 2 dni tylko tak źle. Później już będzie normalnie. No, ale na dobre mi to wyjdzie, nie będzie siwych włosów. Ale to mam taki tylko cover. To trzyma się 2-3 tygodnie i trzeba poprawiać. Żadna farba, żeby nie było. Ale na głowie i brodzie bardzo na plus. Miejscówka tutaj mega. Naprawdę jestem mega zadowolony, że tu przyszliśmy, a wiem, że później będzie jeszcze lepiej, jak pójdziemy na miasto. Bo w Warszawie to się na pewno musi dużo dziać. I zaczynamy nasze życie nocne. Byliśmy wcześniej w Luna Parku, niestety nie było ludzi. I teraz przyjechaliśmy do Rakiety. No i tutaj już lepiej wygląda, bo wszędzie dookoła jest pełno ludzi. Jest dużo lepiej. Ale tu jest ludzi wszędzie. Wszędzie pełno ludzi, teraz trzeba wybrać coś fajnego. Ale jest dobra impreza. Naprawdę. Bardzo dobra, udana, a to najważniejsze. Ja nie mogę się przyzwyczaić do tego koloru brody. Parę dni będzie ok. Też się przyzwyczaicie. Yo! Zaczynamy kolejny dzień, a w sumie to jeden opuściliśmy, nic nie nagrywaliśmy. Sobotę mieliśmy po prostu dla siebie. Wiem, że pewnie w poprzedniej części zastanawialiście się, co ja to zrobiłem najlepszego. Ale uwierzcie mi, minęły 2 dni i to już zaczyna wyglądać tak, jak ma wyglądać, jest naprawdę dobrze. Super. Wiem, co robiłem, także opinię zostawcie po prostu dla mnie, że ja muszę być zadowolony z tego, a nie wszyscy Ja uważam, że to wygląda super, po prostu moim zdaniem dużo lepiej. Przynajmniej miałem siwych włosów, bo już naprawdę miałem tyle tych siwych włosów, że a i tak jeszcze trochę przybija, ale jest dużo lepiej. Idziemy właśnie sobie zjeść do baru mlecznego, tego, który wam pokazywaliśmy wcześniej, i później jedziemy na Pałac Kultury. Może tym razem się uda. Może tym razem się uda. No, ja naprawdę chcę tam jechać, bo jeszcze nie byłem i fajnie będzie to zaliczyć. A później ruszamy do Zakopanego. Jeszcze Stare Miasto miało być. Aha, jeszcze Stare Miasto. No dobra, jeszcze Stare Miasto, a później do Zakopanego. Pamiętacie, jak zawsze mówiłem, że nasze wszystko jest na patencie? Jak jesteś w kolejce, w której w jednej się stoi ponad godzinę? Ale to trzeba dodać, że pan po kolei pytał wszystkich, którzy byli przed nami, czy chcą dołączyć do wycieczki, która kosztowała 15 zł drożej, a więcej rzeczy się zwiedza i praktycznie nikt nie chciał. W jednej kolejce po bilet byśmy stali godzinę, a do windy byśmy stali jeszcze dłużej, a tak to wchodzimy od razu na zwiedzanie. Z przewodnikiem po innych miejscach. No, jeszcze nam przewodnik coś pokaże. Tutaj pan fajnie opowiada całą historię w ogóle, jak to się stało, że to jest taki Pałac Kultury i Nauki. W Moskwie jest 7 takich budynków i plus dodatkowo jeszcze w 7 różnych krajach też są. Europy i Środkowo-Wschodniej oczywiście. Powiem wam, że bardzo ciekawa ta wycieczka. Naprawdę myślę, że jak jesteście w Warszawie, warto poświęcić czas i przyjść. Bo zresztą i tak tyle samo czasu spędzi, albo jeszcze dłużej spędzicie w kolejce, także
na pewno warto się dowiedzieć coś więcej. Teraz pan powiedział fajną rzecz. Wiecie, ile energii miesięcznie zużywa Pałac Kultury? W ciągu miesiąca tyle, ile 30-tysięczne miasto. To sobie pomyślcie. Wiadomo, tutaj jest... jeszcze powiedział, ile tutaj jest pomieszczeń w ogóle w całym Pałacu Kultury. I powiedział taką fajną ciekawostkę, że jeżeli by każdego dnia w jednym pomieszczeniu spało niemowlę, ile czasu by musiał tutaj być? 9 lat. Jak pytał, żebyśmy strzelali ile, ja powiedziałem, że no nie wiem, rok. 365 pomieszczeń to jest bardzo dużo. On powiedział, że 9 lat. Robi wrażenie, bardzo duże. Teraz wyjechaliśmy na 27 piętro, 3 piętra jeszcze do góry weszliśmy na schodach, po schodach, czyli jesteśmy na 30 piętrze. Pałac Kultury ogólnie ma 42 oficjalne plus jeszcze jedno nieoficjalne wejście, znaczy piętro. Co nie? Tak było? Tak, no. Właśnie, musimy wyjść na zewnątrz. O. Jerzy Kulej. No, w ogóle musicie wiedzieć, że właśnie Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina powstał w 53 zaczęli budować, a w 56 zakończyli. 3 lata. 3 lata tylko go robili. Co jest niesamowicie moim zdaniem szybkie. Był to do tamtego roku najwyższy budynek w Polsce. Teraz jest jeden wyższy, a ten ma 247 metrów. Powstał jeden teraz większy, który nazywa się Warsaw Tower i ma 300 metrów. No właśnie nie wiem po co. O, widać tam Stadion Narodowy. Tutaj chodzicie dookoła. Macie też właśnie fajnie, ale się odbija sobie. Dużo fajnych informacji na temat Warszawy. To jest naprawdę ciekawa wycieczka. No i powtarzam wam jeszcze raz, naprawdę dużo lepiej wziąć sobie wycieczkę. Płacicie za wycieczkę, po pierwsze, największy plus, nie stoicie w kolejce, idziecie od razu. Płacicie za nią tylko 40 zł od osoby. Czyli 15 zł 15 zł więcej niż za sam taras, na tarasie nie ma nic. Znaczy chodzicie, no macie, tu sobie możecie poczytać i tak dalej, ale ten pan, znaczy zależy z kim będziecie mieli, czy z panem, czy z panią, naprawdę fajnie opowiadają o tym, jak powstał Pałac Kultury, skąd to się wzięło, ten cały ustrój tutaj, jak Stalin tym wszystkim rządził, o komunistach i tak dalej. Naprawdę bardzo ciekawe, także warto wziąć sobie wycieczkę i trochę się dowiedzieć więcej, jak to wszystko wyglądało w czasach Józefa Stalina. Tutaj naokoło za bardzo nie będę wam pokazywał. No wiadomo, taki widok, ale bez sensu, że te kraty trochę są. No ale to pewnie dla tych, którzy mają głupie pomysły. Patrzcie, to jeszcze nie jest koniec, to jeszcze do windy, jeszcze tam jest z 15, no może 10 metrów. Cyk. Aha, jeszcze jedna kolejka jest do biletów i później musicie się ustawić w kolejce, żeby wejść na górę. Czekajcie, to jeszcze nie koniec. Cyk, 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 cyk. Tutaj jest tak, myślę, że na 2 godziny czekania na pewno. Plus jakieś pół godziny do biletu. Szczerze, ten taras to było najmniej interesujące No, z tego wszystkiego, co my zobaczyliśmy w ogóle. Także 15 zł więcej iść na wycieczkę z przewodnikiem. Dużo lepiej. Stare miasto. Właśnie planujemy tutaj wysiąść i coś nagrać jeszcze, pokazać, ale z racji tego, ile tu jest ludzi, jaki jest korek, także myślę, że miejsce parkingowe się nie znajdzie. Nie ma szans. Ale próbować będziemy. Ale jeśli by się to nie udało, to i tak weekend w Warszawie bardzo udany, bardzo na plus. Zresztą w Warszawie jest prawie zawsze fajnie. Jest co robić. Ale teraz nas czekają jeszcze lepsze dni w górach. Ale to wszystko zobaczycie w swoim czasie. Dobra, próbuję znaleźć miejsca, jak nie, no to trudno. No i dobra, niestety nie udało się znaleźć miejsca. No jest niedziela, południe, 13, także też się nie ma co dziwić. A czeka nas daleka trasa, także brawo. Także niestety. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie się. Pozdrawiamy.